Słuchajcie, zapakowali nas do takiego świniowozu. Tutaj jesteśmy we trójkę, zapakowani, poprzypinani pasami. Pokażę ten samochodzik trochę później, no bo już jesteśmy w środku. No i teraz około 20 minut będziemy jechali do kanionu, tak, do kanionu Antelope. Także zapraszam Was na tą wycieczkę. Z ulicy nie będę kręcił, bo głośno i wieje. Powiedziałem, że nagram nasz środek transportu, z tego właśnie wysiedliśmy i naprawdę trzęsło po drodze i dużo kurzu. Proponuję, gdybyście wybierali się w taką wycieczkę, usiąść, myśmy siedzieli akurat tutaj bardzo blisko, właśnie tu, bo tu strasznie pyli z tyłu. No i co ważne, rezerwacja takiej wycieczki to jest 3-4 tygodnie przed planowanym przyjazdem, to na pewno, bo kiedy my rezerwowaliśmy, już nie było wolnych miejsc, to są ostatnie wolne miejsca braliśmy. Mamy panią przewodnik, która poprosiła nas o to, żebyśmy zmienili sobie ustawienia aparatu, że będą ciekawsze zdjęcia, kiedy ustawimy na zdjęcie tam w ustawieniach macie takie coś, że ustawiasz po prostu ciepłą barwę na fotografiach. Maseczka jest o tyle potrzebna, że jest tutaj dużo pyłu z tego piasku, więc no, wcześniej nie wiedzieliśmy tego, więc pewnie też byśmy wzięli. So what we're going to do is we're going to make our way through the canyon. At the end, we're going to go around the sand dune. We're going to go up the catwalk. We're going to take a trail. We'll come back down from here. Okay. Just keep up with me. Stay with me. Antelope Canyon to jedno z takich miejsc, do których koniecznie musisz się wybrać, jeśli zwiedzasz tą część Stanów Zjednoczonych. No i mimo, że bilety nie są najtańsze, my byliśmy tutaj 23 września i cena biletu wynosiła około $100, no ale w tej cenie jechaliśmy grupą 12 osób samochodem z miasteczka Page. Mieliśmy oczywiście również przewodnika i była to prawdziwa Indianka. Zwiedzaliśmy ten kanion przez około 1 godzinę i z powrotem wróciliśmy również samochodem do miejsca, skąd wyjechaliśmy. No ale wrażenia, muszę Wam powiedzieć, zresztą sami to widzicie, przywiezie stąd naprawdę niesamowite. Kanion leży na terenie rezerwatu Indian Navajo i powstał w wyniku wymywania skał przez tak zwane powodzie błyskawiczne. Piaskowiec, z którego jest zbudowany, jest bardzo plastyczny i dzięki czemu woda łatwo formuje łagodne fale i wyżłobienia w kanionie.
Mówiąc o powodziach, no co jakiś czas występują tutaj rzeczywiście powodzie. Jedną z większych było zalanie w październiku 2006 roku Antelope Canyon po trwającym 36 godzin przyborze wody, na skutek którego władze parku zmuszone były zamknąć go aż na 5 miesięcy. Podobnie w 2011 roku duże opady deszczu na jakiś czas uniemożliwiły zwiedzanie kanionu turystom. Z tego co wiem, kanion Antelope jest jedną z najbardziej obleganych atrakcji w Stanach Zjednoczonych. Do kanionu wchodzi się o wyznaczonych godzinach i tylko pod opieką właśnie przewodnika. Nie ma możliwości zwiedzania po prostu samemu. Z uwagi na to rezerwacji trzeba dokonać kilka miesięcy przed przyjazdem. No, najbardziej oblegane są oczywiście godziny przedpołudniowe z uwagi na charakterystyczne słupy światła, które łatwo uchwycić na zdjęciu. To właśnie w tym kanionie powstała też najdroższa na świecie fotografia sprzedana za $6,5 miliona. Kanion Antelope dzieli się na dwie części, na dolną i górną, natomiast zdecydowana większość turystów przyjeżdża właśnie specjalnie do Arizony, aby zobaczyć na własne oczy tylko jedno niezwykłe zjawisko, czyli właśnie te słupy świetlne, o których wspominałem. Zjawisko słupów świetlnych można oglądać tylko od połowy maja do połowy sierpnia. No i taki największy punkt kulminacyjny wypada w godzinach południowych, czyli między 11:30 a 13:30. Wówczas promienie są najjaśniejsze i mają najdłuższą żywotność. Sama struktura górnego kanionu sprawia jednak, że jest on łatwiejszy do zwiedzania. I muszę Wam powiedzieć, że to, co szczególnie nam się tutaj spodobało, to ogólnie mówiąc taka organizacja, ponieważ pani przewodnik, która na początku pomogła nam ustawić właśnie aparat, jak zrobić jak najlepsze zdjęcia, również w samym kanionie pokazywała nam miejsca, gdzie należy stanąć, aby te zdjęcia po prostu były najlepsze. I to co ważne, grupy, które przyjeżdżają tutaj kolejnymi samochodami, wchodzą w odstępie dobrych kilku minut, więc nie ma jakiejś takiej obawy, że nie będziesz mógł zrobić sobie zdjęcia po prostu sam, bo przeważnie w takich atrakcjach turystycznych jest bardzo dużo ludzi, i na zdjęciach zawsze masz jakieś tło, natomiast tutaj rzeczywiście jest to tak zorganizowane, że swobodnie możesz zrobić zdjęcia i sam jesteś na tym zdjęciu. No dobrze, kończymy już zwiedzanie kanionu Antelope. Wychodzimy z drugiej strony kanionu i wokół niego idziemy kilka minut taką ścieżką i po schodach schodzimy do miejsca, gdzie zaparkowaliśmy samochód i stamtąd pojedziemy do miasteczka Page. Ja serdecznie Ci dziękuję za oglądnięcie tego filmu. Zapraszam oczywiście do komentowania i do zasubskrybowania mojego kanału. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!